Cześć, jestem Marek. Mam dla Ciebie poradnik o tym, czy wyjazd Work and Travel jest dla Ciebie, a powiem Ci o tym podczas spaceru po Nowym Jorku. Zacznijmy od tego, że jeżdżę na wyjazdy typu Work and Travel od 2017 roku. Wtedy wyjechałem swój pierwszy raz, więc mam trochę doświadczenia i będę chciał Wam powiedzieć trochę o zaletach i wadach dla tego wyjazdu, dzięki czemu będziecie mogli podjąć decyzję, czy warto wyjechać. Ten poradnik jest przeznaczony dla osób, które chcą jechać na wyjazd Work and Travel, a nie na kempy czy różne inne tego typu wyjazdy. Pierwszą zaletą wyjazdu Work and Travel jest fakt, że macie możliwość zwiedzania Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, oferty pracy, oferty mieszkań są niezliczone, więc jeżeli uwielbiacie kulturę tego kraju bądź dane miejsca w tym kraju, ten wyjazd zdecydowanie jest dla Was. Drugą zaletą programu jest to, że macie ogrom wolności. Co to znaczy? Możecie wyjechać na taki wyjazd, gdzie sami załatwiacie mieszkanie, jeżeli nawet się postaracie, sami załatwiacie sobie pracę, ale jednak jeżeli trochę się tego boicie, są też oferty pracy, które oferują mieszkania dla pracowników. Wszystko zależy od Ciebie, możecie sobie wybrać, jeżeli zarabiacie dobry pieniądz i chcecie mieszkać sami w mieszkaniu, bądź mieć lepszy standard mieszkania, możecie sobie na to pozwolić. Albo z drugiej strony, jeżeli przyjeżdżacie tak, że chcecie zaoszczędzić, żeby mieć więcej kasy na zwiedzanie, możecie wybrać takie mieszkanie, na które będzie Was stać. Są to oczywiście plusy, minusy takich rozwiązań, ale Ty wybierasz i Ty decydujesz o tym. Trzecią zaletą tego programu jest fakt, jak bardzo nauczycie się tutaj języka. W moim przypadku, kiedy wyjechałem w 2017 roku, znałem podstawy, potrafiłem rozmawiać, całkiem dobrze mi to szło, ale z takich śmiesznych przykładów wszyscy zgadywali, strzelali, że jestem z Rosji. Podczas mojego ostatniego wyjazdu, który był w 2022 roku, niektórzy mówią nawet trochę, że taki native speaker. Przez te kilka wyjazdów, które miałem do Stanów, naprawdę mega wyśrubowałem poziom mojego języka angielskiego, jeżeli chodzi o formę komunikatywną, tak? Czyli forma werbalna, ale nie tylko, słuchajcie. Podczas tego pobytu zdarzają się takie sytuacje, że trzeba napisać jakieś pismo, napisać maila i wtedy też uczycie się trochę formy oficjalnej. A jeżeli nie znasz języka, bądź trochę się boisz tego wszystkiego, co tutaj możecie czekać, nie martw się. Na wyjeździe ze mną poznałem osoby, które totalnie nie gadały po angielsku, załatwiły sobie pracę, gdzie trochę łatwiej im było, były trochę mniej wymagające te prace, ale dzięki temu bez problemu nauczyły się języka. Tutaj to wygląda tak, że przyjeżdżacie do miejsca, gdzie macie ludzi, którzy zjeżdżają się z całego świata. No nie ma tak, że po polsku się dogadacie. Z samego przymusu pracy tutaj nauczycie się tego języka angielskiego. Czwartą zaletą tego rodzaju wyjazdu jest tanie zwiedzanie. Słuchajcie, jeżeli mieszkacie w Stanach, podczas tego wyjazdu zarabiacie dolary, więc podróżowanie tutaj i koszta tych podróży spadają prawie 5-krotnie, tak? No bo nie mamy tego przelicznika z dolara na złotówkę, tylko zarabiamy na przykład $15 na godzinę. Jeżeli mi nie wierzycie, to w 2019 roku pojechałem do Waszyngtonu, do stolicy. Z Waszyngtonu pojechałem do Miami. Wszędzie spędzałem około tygodnia. Z Miami, słuchajcie, pojechałem na Hawaje, a na same zakończenie wyjazdu wróciłem do Nowego Jorku, gdzie mieszkałem na Wall Street. To wszystko opłaciłem z pieniędzy zarobionych na samym wyjeździe. Piątą i ostatnią zaletą wyjazdu jest fakt zarobków. Możecie zarobić naprawdę dobre pieniądze. Wszystko zależy od tego, jaką dostaniecie posadę. Że interesuje Was to, jaka posada jest lepsza, tego też dowiecie się w vlogach, które nagrywałem, bądź zawsze możecie załatwić drugą pracę. Musicie pamiętać o tym, że na drugą pracę trzeba mieć pozwolenie. Nie możemy tego robić nielegalnie, bo wtedy możemy mieć problemy przy następnych wyjazdach z wizą. To wszystko na tę chwilę, jeżeli chodzi o zalety. Teraz przejdziemy sobie do wad. Pierwszą wadą będzie sam koszt wyjazdu. Słuchajcie, na tą chwilę, ze względu na jaką wartość ma teraz dolar w stosunku do złotego, koszt wyjazdu tak optymalnie to może być nawet 14 000 złotych. Wiem, że ta kwota może Was trochę zadołować bądź odrzucić, ale jest też opcja taka, że może w 10 000 też byście się zmieścili. Co się składa na kwotę wyjazdu? Na kwotę wyjazdu składa się sam fakt, że trzeba zabrać ze sobą minimum $700. Ja bym polecał, żeby zabierać ze sobą tak nawet do $1400. Dlaczego? Musicie mieć pieniądze na utrzymanie się do pierwszej wypłaty. Kolejną sprawą jest to, że musicie mieć pieniądze zazwyczaj na depozyt, na mieszkanie, w którym będziecie mieszkać. No i słuchajcie, jeżeli przyjeżdżacie na przykład do Nowego Jorku i z Nowego Jorku potem przedostajecie się gdzieś dalej, to zawsze fajnie mieć jakieś pieniądze na zwiedzanie, żeście mieli wystarczająco funduszy, żeby pójść sobie coś zjeść na mieście, bądź no, żeby kupić sobie już jakąś pamiątkę na samym wstępie. Drugim negatywem programu może być fakt, że jeżeli wyjeżdżacie tak daleko, jest tyle rzeczy do załatwienia, trzeba być elastycznym. Może dojść do sytuacji, gdzie coś się nie udało,
gdzieś się spóźnicie, gdzie czegoś nie załatwicie, musicie być przygotowani na to, że nie wszystko pójdzie po waszej myśli. To na pewno nie jest powód do dołowania się, ale trzeba być na coś takiego gotowym. Trzecią wadą takiego programu może być izolacja językowa. O co tu chodzi? Wygląda to tak, że w miejscach, w które pojedziecie, możecie być jedyną osobą z Polski, jedyną osobą, która rozmawia po polsku. Czyli jakby jedyną waszą formą komunikacji będzie język angielski, bądź inny język, który znacie. Czwartą wadą programu może być stres. Słuchajcie, w pracy, podczas podróżowania może się trafić dużo sytuacji stresowych, dużo sytuacji dołujących, więc no może być to wyzwanie dla kogoś. Piątą i ostatnią wadą takiego programu jest fakt, że przez cały wyjazd jesteś tak naprawdę zdany na siebie. Możesz wyjechać ze znajomymi, ale może być tak, że wyjedziesz sam. Nawet jak wyjedziesz ze znajomymi, może się trafić taka sytuacja, że nie będziesz miał zbytnio się do kogo odezwać, tak? No bo nie jesteś w swoim kraju, gdzie masz kumpli i rodzinę. Moim zdaniem jest to też dosyć duże wyzwanie. Warto na pewno na to zwrócić uwagę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o wady, zalety, porady. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem w podjęciu decyzji. Jeżeli szukacie kolejnych tematów, to u mnie na kanale możecie znaleźć, jak przygotować się do takiego wyjazdu Work and Travel, bądź dużo informacji znajdziecie w moich vlogach, do których Was też zapraszam. Ja właśnie znajduję się pod moim miejscem docelowym, czyli pod Little Island. Jest to nowe miejsce, które znajduje się w Nowym Jorku i kończę dla Was ten poradnik. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym.